Cześć widzowie! W tym odcinku chciałabym podsumować swoje bostiary po pierwszym tygodniu od letniej aktualizacji. Pokażę wam, jakie bossy staram się robić codziennie, co ciekawego wypadło mi z nich oraz jak na ten moment wygląda mój bostiariusz. Zapraszam do oglądania! Mój stan bostiariusza na poranek 26 lipca to 240 boss pointów. Daje mi to 49% bonusu do EQ z wybranego przeze mnie bossa. Slot na bossa planuję sobie zmieniać codziennie, tak aby jednego dnia bić 2 bossy na tym booście i pewnie będę żonglować pomiędzy Oberonem, Drumem, Skarletką i Timirą, no bo są to bossy, które robimy dość regularnie. A jeśli chodzi o moje tibijskie daily, to codziennie staram się bić warbossy w Edron i na Kormai, minibossy na Werlionach, bossy w Pałacu Azur, Skarletkę, Drum, Oberona, Timirę, Kazumę i ośmiornicę na statku piratów. Często również jak znajdzie się team, to wpadam na Barklesa i Ulu. No i może teraz przejdźmy do najciekawszej części, czyli co wypadło mi przez ostatni tydzień podczas robienia dość regularnie bossów. Słowem wstępu tylko powiem, że do czasu letniej aktualizacji z bossów wypadły mi 2 złote itemy. Pierwszy był to dość dawno temu Ginblade z Sand Kinga, który udało mi się sprzedać na markecie za 1 kk, ale zaraz po tym stracił on bardzo na swojej wartości, a w czerwcu tego roku spadł mi Lionrod z Druma. Z mobów natomiast udało mi się zdropić Rainsy z Dark Appearance i myślę, że jeśli coś spadnie ciekawego z mobów powiązanych z bossami, to również będę zamieszczać to w tych krótkich podsumowaniach. A więc zacznijmy może od Skarletki. Przez ostatni tydzień wbiłam ich 8 sztuk do bostiary. W tym czasie poleciały mi 2 złote itemy. Pierwszy to był Cobra Crossbow w piątek, bez jakiegoś bonusu, oraz w sobotę Cobra Wand już na boss bonusie. Następnie Timir pokonałam 7 i wydropiły 2 fioletowe itemki do Yasira. Niestety dla drugiego zapomniałam zrobić screen, więc pokażę go już w domku. Pierwszy wypadł na pewno we wtorek, drugi coś koło środy czwartku. Z nią jest o tyle fajnie, że na koniec 2 pierwszych stage'y dostaniemy dodatkowy drop ze skrzynek, jednak boss bonus tego dropu nie obejmuje i działa on tylko na worek, który znajdziemy w ciele bossa. Bardzo bym chciała z niej wydropić spódniczkę do druida, no i przy okazji może kupuraczek, i dlatego pewnie przez najbliższy miesiąc będę ją dość regularnie dodawać na boss slota. Kontynuując, dalej było trochę mniej regularne bicie Barklesa, które poskutkowało wydropieniem Elvenmaila przy wbiciu ich 4 do bostiary. Było to równo tydzień po aktualizacji, czyli w poniedziałek. No i na koniec mój ukochany Mad Mage i teraz będzie krótkie story time. Bardzo podoba mi się outfit elementalista, a zwłaszcza damska czapka. I męczę tego Mad Mage'a już bardzo długo i męczyłam bardzo długo przed aktualizacją. Jak sobie zaczęłam notować, to zabiłam go co najmniej 27 razy, gdyż nie liczyłam od samego początku. No i podczas bicia tych 3 do bostiarki, no niestety nie udało mi się zgarnąć znowu tej czapki, ale za to wydropiła konewka z Golden Servant, co jest jednocześnie szczęście w nieszczęściu, bo zaraz po tym podczas oswajania się zepsuła. Ale to jest bostiary podsumowujące pierwszy tydzień, a mamy już sobotę. I czy do tego czasu wydropiła mi czapka? Nie wiem. Może się dowiecie w kolejnym odcinku. Podpowiem tylko, że na tym filmie jest mały sneak peek i pewnie bardziej spostrzegawczy już go zauważyli. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Kolejne nagram na pewno po około 20 dniach, wtedy wiele bossów będę miała odblokowane na 2 gwiazdki. Da to większy bonus do luta oraz dodatkowe figurki do domków, którymi na pewno się pochwalę. Trzymajcie się cieplutko, na razie!